Witamy Was bardzo serdecznie po dłuższym okresie ciszy w mediach społecznościowych. Projekt ma się dobrze i nabiera rozpędu, o czym szerzej powiemy już za chwilę. W dzisiejszym materiale powiemy o tym, co udało nam się zrobić przez ostatnie miesiące i jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie. Odpowiemy również na kilka pytań, na które nie odpowiedzieliśmy dotąd w żadnym z naszych materiałów filmowych, a które coraz częściej się od Was pojawiają. Nie traćmy więc czasu i zaczynajmy. Na jakim etapie są prace? W grudniu ubiegłego roku opublikowaliśmy trailer, który ogłosił zakończenie prac nad modelem 3D świata. Był to milowy krok dla naszego zespołu, gdyż wielu elementów moda nie mogliśmy wprowadzić, dopóki trwały prace nad projektowaniem wyspy. Dopiero po ukończeniu tego etapu do poważnej pracy mogli przystąpić skrypterzy, którzy do dziś regularnie wprowadzają nowe treści do gry. Zespół pracuje obecnie nad ukończeniem MVP moda, czyli w dużym uproszczeniu wprowadzeniu wyłącznie tych elementów, które są niezbędne do przejścia fabuły głównej. W momencie, w którym modyfikacje będzie można ukończyć, skupimy się na wprowadzaniu pozostałych elementów gry, w tym wątków pobocznych, przedmiotów, pancerzy, a także dodatkowych mechanik. Ponadto każda treść w grze jest cotygodniowo testowana, a pojawiające się błędy są na bieżąco eliminowane. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pomimo tego, że model wyspy jest już gotowy, graficy 3D odpowiedzialni za jego stworzenie wciąż mają pełne ręce roboty. Na ten moment do ich głównych zadań należy wprowadzanie drobnych poprawek do świata, uzupełnianie lokacji na podstawie instrukcji scenarzystów oraz optymalizacja gry. Jakie są Wasze plany na najbliższe miesiące? Zespół wyznaczył sobie 3 główne cele na najbliższe miesiące oraz ustalił wewnętrzne deadline'y na ich wykonanie. Pierwszym z nich jest zakończenie wprowadzania MVP do gry i dokładne przetestowanie wszystkich 6 rozdziałów modyfikacji. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, dokładamy wszelkich starań, aby Kroniki charakteryzowała mnogość wyborów i ich konsekwencje, a także nieliniowość fabularna. To z kolei wymaga ogromu pracy i jeszcze większej liczby testów. Chcemy mieć pewność, że modyfikacja pozbawiona będzie jakichkolwiek niezgodności, zarówno tych fabularnych, jak i mechanicznych. Drugim celem jest całkowite zamknięcie prac nad scenariuszem, opracowywaniem i pisaniem wątku głównego oraz zadań pobocznych. Wszyscy nasi scenarzyści otrzymali termin, do którego mogą oni pisać nowe zadania do modyfikacji. Po jego upływie będą one wprowadzane do rozgrywki, a sami scenarzyści zostaną przeniesieni do działu testów wewnętrznych. Trzecim i najbliższym celem jest nagranie soundtracku z udziałem orkiestry symfonicznej. Nasz kompozytor, Kamil Jędrzejewski, napisał już wszystkie utwory, które pojawią się w modyfikacji. Ponadto udało nam się nawiązać współpracę z orkiestrą, a same nagrania rozpoczną się wraz z początkiem września. Nie oznacza to jednak, że ścieżka dźwiękowa będzie już ukończona. Muzyka w Kronikach Myrtany będzie mieszanką brzmienia instrumentów syntetycznych i prawdziwych, dlatego przed Kamilem i zespołem odpowiedzialnym za dźwięk jeszcze dużo pracy. Szerzej o muzyce opowiemy jednak w osobnym materiale filmowym po zakończeniu nagrań z orkiestrą. Dlaczego nie pojawiają się nowe posty i filmy? Istnieją 2 główne powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze, wszyscy członkowie zespołu Soulfire, bez wyjątków, zostali w ten czy inny sposób zaangażowani bezpośrednio do prac nad samą modyfikacją, co sprawia, że na tworzenie nowych filmów zwyczajnie zabrakło czasu. Pierwotnie planowaliśmy nagranie 3 serii filmowych. Z pierwszej z nich zrezygnowaliśmy, uznając, że temat jest zbyt mało interesujący, a 2 kolejne zostały odsunięte w czasie do momentu, gdy osoby odpowiedzialne za ich tworzenie nie będą absorbowane innymi obowiązkami. Ponadto musimy uznać, że stan prac pozwoli na pokazanie pewnych rzeczy szerszej publiczności. Staramy się też uniknąć pewnej powtarzalności i zmęczenia materiałem.
Gdy mamy coś do opublikowania, chcemy, by była to rzecz konkretna i taka, która pokazuje wyraźne postępy w pracy nad modyfikacją. Dlaczego nic nie wspominacie o dubbingu lub nie odpowiadacie na moje zgłoszenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Poza zbieraniem kontaktów do potencjalnej obsady i magazynowaniem zgłoszeń, nikt jeszcze się tym nie zajmuje. Aby uniknąć sytuacji znanej graczom choćby z Nocy Kruka, gdzie kwestie dialogowe tej samej postaci czytali różni aktorzy głosowi, czekamy na zakończenie prac nad scenariuszem i wprowadzeniem go do moda. W samych dialogach i zadaniach również zachodzą poważne zmiany. Nawet jeśli na papierze wyglądają one w porządku, to testując grę czasem stwierdzamy, że pewne kwestie lub rozwiązania zwyczajnie nie pasują do świata Gotika. Chcąc zachować swobodę ich modyfikowania, dubbing zepchnęliśmy na końcowy etap prac. Jeśli ktokolwiek z Was, drodzy widzowie, wysyłał do nas zgłoszenie, prosimy o cierpliwość. Wszystkie aplikacje i próbki głosu zbieramy i gdy tylko przyjdzie czas, z pewnością się z Wami skontaktujemy. Rok 2020, ale kiedy konkretnie? Zespół trzyma się wewnętrznych terminów ukończenia danych elementów rozgrywki, ale są też kwestie, których czasu trwania nikt nie jest w stanie dokładnie określić. Testowanie całości kontentu, jaki dla Was przygotowujemy, wymaga sporo czasu i zawsze pojawia się coś, co wymaga natychmiastowej reakcji z naszej strony. Druga sprawa dotyczy wspomnianego wcześniej dubbingu. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak szybko uda się nagrać wszystkie kwestie dialogowe. Jest to dla nas spore wyzwanie logistyczne i zwyczajnie trudno nam przewidzieć, ile czasu nam to zajmie. Mimo wielu wyzwań, z jakimi się borykamy i jakie nas czekają, zapewniamy, że wyspę Archolos odwiedzicie w roku 2020, ale w którym dokładnie miesiącu czas pokaże. Pracujemy ciężko, aby stało się to jak najszybciej. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy, że zechcieliście poświęcić czas na obejrzenie tego materiału i nie martwcie się. Jeśli milczymy, to znaczy, że prace nad modyfikacją są naprawdę intensywne. Do usłyszenia już wkrótce. Czytał Krzysztof Skrzypek. Na wieki usnął nocą mój jasny dzień w cichej mgle, kiedy Twój zły cień szepnął pod niebem. Słyszę, jak rosa płacząc spływa w moją krew, krew, co pali liście snu, ledwo opadłe z drzew.